Drogi widzu, pierwsze tygodnie Europy już za nami, także powinniśmy przegadać sobie troszkę na temat PvP, jak grać, co grać, kiedy grać, także bez zbędnego przeciągania. Przejdźmy dalej. Na sam start weźmiemy sobie 1v1, bo myślę, że to jest najbardziej interesujący temat, a tutaj jest bardzo dużo rzeczy, które trzeba sobie wytłumaczyć tak naprawdę. Zacznijmy od tego, że możesz się nauczyć gry każdą bronią dobrze, wręcz bardzo dobrze, jeśli zrozumiesz kilka aspektów, które są wręcz kluczowe. Zacznijmy od tego, że PvP w Albionie wygląda troszkę jak gra w szachy, to znaczy przeciwnik daje ruch, ty go kontrujesz, starasz się zagrać na tyle dobrze, żeby jego ruch został zmarnowany i przekładasz na to swój ruch. To znaczy, przykładowo, ktoś odpala załóżmy Stalker Jacket, no to albo go perdżujesz, albo używasz przeżywajki i tak naprawdę w tym czasie ty możesz zadawać jemu obrażenia, podczas gdy on tobie nie zadaje lub zadaje obrażenia zmniejszone. Rozumiesz, o co chodzi, nie? I to działa tak naprawdę na każdy build, na każdy typ walki. I oczywiście 1v1, czy to w korupcie, czy to na mistach. Ale co chcę ci powiedzieć, to, żebyś dobrze jakby poznał swój build oraz build przeciwnika. Przez to będziesz mógł dopasować gameplay do tego, na co grasz tak naprawdę. Bo na każdy build gra się zupełnie inaczej. To czy grasz Berdyszem, czy grasz Bloodletterem, czy grasz Carvingiem, to dalej masz masę broni i na każdą z tych broni będziesz grał zupełnie inaczej. Załóżmy, że grasz Carvingiem na BL-a. I co tak naprawdę chcesz zrobić w tej sytuacji? Pozbyć się damage'a z jego kurtki, czyli albo użyć kontry w postaci Mistwalker Jacketa i przeczekać obrażenia, które ci zadaje, następnie sperdżować mu buty i on nie może zrobić zupełnie nic. Czyli tak naprawdę wykorzystujesz to, co masz w buildzie, to znaczy kurtkę, perdża, czyli kapuza, i robisz sobie maksymalnie dużą przewagę. A co jest najważniejsze w buildach typu Bloodletter i Rohatyna, jeszcze kilka innych kite buildów, to właśnie ich buty. Jak sperdżujesz im te buty, oni tracą masę mobilności, przez co możesz im klepać damage cały czas, podczas gdy oni nie mogą zrobić ci nic, bo nie mają na cooldownie swojego Stalker Jacketa. Oni jedyne co mogą robić, to tak naprawdę uciekać lub bicie z autoataku, które biją bardzo low damage. Oczywiście masz też buildy, którymi jak najbardziej chcesz się trzymać przeciwnika, czyli przykładowo śmiercionośki, czyli tak jak mówiłem, Carving. Parę buildów do tego można jeszcze dodać, tak jak Dual Swordy przykładowo. I tutaj jak najbardziej celujesz w to, żeby przeciwnik po prostu był na tobie, żeby cały czas na tobie stał, więc przykładowo jak się duelujesz z Bloodletterem czy z Chillhole'em i stoicie na sobie, to nie używasz swojego E, które jest doskokiem, żeby mu zadać dodatkowe obrażenia. Robisz to dopiero, gdy on będzie chciał skajtować od ciebie. Gdy przykładowo Frost blinkuje swoje W, zrobi dystans między tobą, to ty ten dystans od razu skracasz. Tak samo z Bloodletterem, od razu skracasz ten dystans. Starasz się być na przeciwniku, ale możemy się też postawić po przeciwnej sytuacji. Ty grasz Chillhole'em lub ty grasz Warbowem, Badonem, czymkolwiek, co potrzebuje skajtować od przeciwnika. Musisz jak najbardziej wyczuwać cooldowny przeciwnika, żeby trzymać go na ten dystans i nie pozwolić mu zerwać kombatu. Często widziałem sytuacje, w których Meledeps ma 50% HP, a przykładowo Chillhole 100%. I ten Chillhole spali wszystkie mobilitki, spali buty, spali W, żeby tylko się dostać do tego Melasa, po czym ten Melas go po prostu zjada, bo on ma prio w walce na mele. Chillhole lub inny kiter nie ma tego prio w walce na mele. Więc też warto o tym pamiętać, żeby wiedzieć, kiedy tak naprawdę można spalić wszystkie skille na to, żeby przeciwnika dogonić i zabić. Ale tak naprawdę musicie to praktykować, często testować, sprawdzać jak to działa. Bo teoria teorią nie, ale praktyka jednak jest najważniejsza tak naprawdę. Tak swoją drogą zauważyłem, że często pytacie o bardzo nietypowe bronie na misty, które nie mają w ogóle mobilności, a nie oszukujmy się, meta jest turbo mobilna. Albo nie masz mobilności, albo umierasz tak naprawdę. Więc co przychodzi tak naprawdę z rozwiązaniem? Przykładowo Duskweaver Helmet, czyli Duskweaver Helmet, który sprawia, że build, który jest niemobilny, może być rzeczywiście mobilny. Tak samo Przeklęta Czaszka, ona jest tragiczna na solo misty z tego względu, że ona po prostu nie ma mobilności. Ale jak zagram nią z właśnie tym hełmem, to powiem ci, że potencjał stąd nagle wskoczył dotąd. Nagle można zabijać przeciwników, nagle można toczyć zajebiste walki, nie? Więc balansuj sobie swój build tak, żebyś miał po pierwsze mobilność, po drugie DPS, a po trzecie no jakąś przeżywalność, nie? To też jest ważne. I pierwszy bardzo ważny tip. Zauważ, że w większości walk gra się jednak healing potion na misty. A 2 healing potion nie użyjesz w jednej walce, bo mają po prostu za duży cooldown. Więc jako pierwszą potkę możesz wrzucić potkę trującą i podczas walki łapnąć ją na następną potkę leczącą. Przez to będziesz w stanie użyć 2 potki zamiast jednej. Będziesz miał dodatkowy DPS plus ten healing, nie? Zamiast jednego healingu. Także chyba dobry tip, nie? Czyli tak naprawdę podsumujmy sobie na sam koniec sekcję 1v1. Zrozum dokładnie jak działa twój build, przeanalizuj sobie buildy przeciwników, żebyś wiedział jak na nie zagrać, kiedy użyć jakiegoś skilla, zamiast robić to randomowo. To ci gwarantuję, że to ci zmieni grę o 180 stopni. To jest najważniejsza rzecz, czyli zrozumieć swój build i zrozumieć build przeciwnika, co on chce osiągnąć i co ty chcesz osiągnąć i po prostu to kontruj cały czas. Idziemy do mojego ulubionego tematu, czyli duomisty, czyli coś co gramy tak naprawdę masę i to masę przez ostatni rok.
Przy aktualnej mecie mistowej jest jeden spory problem, to znaczy nie da się grać niczego innego niż healer plus DPS. Próbowaliśmy wiele razy i nigdy to tak naprawdę nie wypalało z kilku ważnych powodów. Pierwszy powód, bardzo mobilna meta, jeśli chodzi o healer plus DPS, plus te pieprzone kurtki, znaczy szaty, czyli Purity Roby. To jest na tyle broken, że ani one shot, ani duo DPS nie jest w stanie po prostu nic zrobić. Z tego względu, że okej, wbija się dwóch depsów w healera czy tam w DPS-a, albo i w obydwu w tym samym momencie. I co się wtedy dzieje? Healer najpierw ich rozpycha we wszystkie strony i oni już tracą swój cooldown, podczas gdy DPS dalej bije, nie? Tak czy siak. Ale z drugiej strony możesz powiedzieć, że przecież są gigapotki, które powodują, że nie możesz zostać odepchnięty. No tak, tylko że jak ty masz gigapotkę, no to healer i DPS też sobie spiją potkę reskę. Przez ten czas im nie zadasz za bardzo obrażeń, a oni tak czy siak, gdy minie ci cooldown tej potki, oni cię rozepchną. Odleczą się i po prostu będą cię brawlować dalej. Więc fizycznie jak masz to wygrać, no po prostu się nie da. Często była sytuacja, w której my w setach 6-3 zabijaliśmy przeciwników w setach 8-3, bo po prostu, no Girdif, nie? Girdif, mamy lepsze skille, jeśli chodzi o to, lepsze dostosowanie do sytuacji. Tak samo one shot, co on może tak naprawdę zrobić w momencie, gdy mamy dwa cleansy? Pierwszy stun pójdzie pierwszy cleans, drugi stun pójdzie drugi cleans. Nie zrobisz tego, no nie ugrasz. Tak samo Purity Row. One shot spije gigapotka na pierwszy cooldown, my spijemy reski, przeżyjemy, a drugi cooldown, no rozepchniemy właśnie przeciwnika, więc no czy da się grać one-shotem? Raczej nie, niestety nie. Ale tak naprawdę, jak już mamy tą bazę, wiemy, że musimy grać healera, wiemy, że musimy grać DPS-a, no to tak naprawdę zagramy. No i tu pojawia się jedna ważna rzecz. Carving, który jest po prostu turbo OP, on zawsze będzie OP, zawsze był OP. Znaczy zawsze, no przez ostatni rok, nie? Każdy go gra. I dlaczego tak naprawdę każdy go gra? Z tego powodu, że właśnie jest ten Purity Robe. Załóżmy, masz heala, masz depsa. Depsa, używając Purity Robe'a, wypychasz od healera, później carvingiem używasz E, wypychasz go jeszcze dalej, z go rutujesz i znowu go wypychasz. Nie masz szans, że healer do ciebie dobiegnie w tym czasie. No i masz free contact. No taki jest problem generalnie, nie? Oczywiście można powiedzieć, że masz na to parę kontr, ale te kontry i tak zostaną znegowane przez tego carvinga, przez przykładowo Purge'a, nie no? W praktyce to po prostu nie ma szans. Dosyć smutne konkluzje, jak tak teraz myślę. W sensie, jest parę fajnych buildów na duo, które możesz pograć, tak jak Kosa Infernalna, tak jak Dreambreaker. Działa, no oczywiście, że działa, Carrion Caller też. Ale czy działają tak dobrze jak Carving? No niestety nie, więc po co tak naprawdę brać coś słabszego, skoro można abuzować metę, wygrywać kontakty i cały czas zarabiać silver? No właśnie, no właśnie. Zresztą to, co ci powiedziałem przed chwilą, te combo na Carvinga, to już jest combo, które ci zagwarantuje naprawdę masę silvera, naprawdę bardzo dużo killi. Pomijam fakt, że nawet nie potrzebujesz Purity Robe'a, skoro możesz użyć e-carvingiem i na depsa, i na healera, przez to przecinasz obydwóch, później rzucasz ruta we dwóch i obydwoje mają low HP i myślisz, że healer to wyleczy? No właśnie, nie do końca. Co mówiłem wcześniej, no najważniejsze jest adaptacja tego, co ty masz i tego, co ma przeciwnik i adaptowanie się do sytuacji. Tak przykładowo, jak grasz na turkę, na Iron Roota i masz te wypychanie na klacie, czyli Purity Robe'a, rozpychasz ich i to, i linka pęka tak naprawdę, nie? Linki nie ma i wygrywasz kontakt, oni nie mają się jak odleczyć. Dodatkowa naturka ma ten problem, że jak ją sperdujesz, gdy ona rzuci W i 3 razy Q, no to już ona nic nie zrobi za bardzo, nie? Więc to też dosyć mocna kontra. Oczywiście na Hellgate'ach masz też metę na one-shoty i one działają. Dlaczego? No bo przeciwnicy nie grają Purity Robe'a. No właśnie. Cała meta rozchodzi się o tą jedną pieprzoną szatę. Jak ją znerfią, mamy milion możliwości, jeśli chodzi o grę. Naprawdę. Czy to duo DPS, czy to one-shot. No a tak to no, szata kontroluje wszystko, niestety. Jak już omówiliśmy te dwie sprawy, to co zostało nam tak naprawdę small scale easy wizzy, tylko że tutaj jest jedna ważna rzecz. To jak będzie, że grał, już nie zależy ode mnie tak naprawdę, tylko od osoby, która prowadzi ten small scale easy wizzy, więc tak naprawdę jest kilka zasad, których musisz przestrzegać. Co by się nie działo, tak naprawdę musisz słuchać osoby, która prowadzi ten content i zrozumieć, jaką tam masz rolę i zrozumieć to, co na myśli ma twój caller. Mamy sytuację, w której twój caller mówi, że puszujemy na NW, jest clamp. Ty masz 20% HP i stwierdzisz, ja nie spuszuję, mam mało HP, pójdę do healera, żeby mnie odleczył, nie? No i spoko, healer cię odleczy. Clamp nie został zabity, bo cię troszkę tam brakło jednak, nie? Jako że nikogo nie zabiliście, jest pora na przeciwników. Dajesz im jeszcze jeden cooldown. Więc przez ten czas, tak naprawdę przez to, że ty się cofnąłeś, nie zadałeś tych obrażeń, nie zmaszotowałeś Clampa, oni mają szansę, żeby zrobić to na was. I im się to uda i was po prostu zabiją, więc to, że ty dodałeś sobie, nie wiem, te 30, 20, 15 sekund życia, nie zmienia faktu, że w finalnej wersji i tak umierasz. A jeśli spuszujesz, mając 20% HP,
jest szansa, że ich zabijesz i przeżyjesz, co jest w ogóle najlepszym value. A nawet jeśli umrzesz podczas tego pusha, to nie pójdzie na marne. Uwierz mi, że zabierzesz ze sobą więcej osób, niż jakbyś po prostu się cofnął i stwierdził, że wejdę na następny cooldown. Myślę, że na koniec powinniśmy sobie tak troszkę podsumować co i jak, jeśli chodzi o solo, duo oraz small scale strategy divizji. No i myślę, że wszystko, co jest najważniejsze w Albionie, to po prostu zrozumieć, jak działa twoja broń, jak działa twój ekwipunek, jak działa ekwipunek przeciwnika, czy jak działają zasady ogólnie panujące na ZVZ czy na small scale'u. To jest bardzo ważne, bo jak nie rozumiesz tego koru, to idziesz troszkę jak taka kura bez głowy, nie? W sensie ty puszujesz, ale nie do końca wiesz, o co chodzi. Bijesz przeciwnika, ale nie do końca wiesz czemu, jak i po co. Często spotykam się z tym, że przeciwnicy po prostu rzucają swoje skille, nie do końca wiedząc, co oni tak naprawdę robią. Nie kombują tego. Więc przykładowo, jeśli bijesz się 1v1, używasz swojego Espela, czyli tak naprawdę najważniejszego skilla. W momencie, gdy przeciwnik ma wszystkie przeżywajki na sobie odpalone, rób reflekta, to pomimo tego, że tego bijesz, to ty nie robisz tego efektywnie. I finalnie i tak możesz paść od tego, nie? Że jakby używasz skille tak, jak w teorii powinny być użyte, ale w praktyce w walce tak się zmienia. Musisz wyczekać dobry moment. Musisz zrozumieć, kiedy możesz uderzyć w tego przeciwnika. Także myślę, że rzeczywiście jak podejdziesz do tego troszkę jak do szachów, to znaczy, że widzisz ruch przeciwnika, ty reagujesz na ten ruch, wiesz jak na niego zareagować, w jaki sposób, to naprawdę będzie dobry wybór. Spoko miejscem do tego są środkowe korupty, to znaczy ten środkowy poziom, już zapomniałem jak on się nazywa. Ale tam nauczysz się jak działają bronie, jak działają skille, co tak naprawdę, na co jak reagować, co może ci zrobić ile ty masz tak naprawdę możliwości, żeby zabić przeciwnika, no bo powiedzmy sobie szczerze, gdzie się tego nauczysz, niż z innymi graczami, którzy też się uczą, też popełniają błędy, no i nie masz tego IP diffa, bo na miejscach, no powiedzmy sobie szczerze, wchodzisz na kampa w secie 6-2, nagle się 8-4 hop cię wbija, no i co zrobisz? No nie zrobisz nic. Tutaj rzeczywiście masz gwarancję, że przeciwnik będzie miał równy IP, podobny ekwipunek i będziesz miał tą bazę, na której możesz wiele analizować, a o to chodzi w PvP, musisz po prostu jak najwięcej analizować, jak najwięcej próbować, jak najwięcej testować. I jedna ważna adnotacja na sam koniec, jak widzisz, jak jakiś youtuber slash streamer gra jakimś buildem, który teoretycznie wydaje się dobry, to on nie zawsze taki jest, bo weź pod uwagę, że streamer ma duże doświadczenie, youtuber tak samo, oni grają w tę grę bardzo długo. I tak jak ja też robię, gramy broni, które teoretycznie są totalnie useless, ale w naszych rękach wyglądają zajebiście, bo po prostu wiemy jak je w 100% wykorzystać, choć moglibyśmy grać czymś znacznie bardziej efektywnym, nie? Więc to co widzisz na YouTubie, a to jakie są realia, to też są dwie zupełnie inne rzeczy. Mam nadzieję, że ten film nie jest zbyt długi i że wytłumaczyłem wam mniej więcej o co chodzi w PvP, w tym rozumieniu PvP. I co, jeśli macie jakieś pytania, dawajcie znać w komentarzach. Ja przeważnie odpisuję w nocy, jak nie streamujemy, bo wiadomo, streamki to tak od 16 do 22, 21, coś koło tego, czy też od 15. Także co, jak coś to dawaj znać, postaram się odpisać. I co, dzięki za oglądanie, cześć.